Zagrajnik TV. Żeby zacząć robić YouTube'a, wcale nie potrzeba mocarnego sprzętu. I Smoki i ja wiemy o tym najlepiej. Bo choć zakładając Zagrajnik TV kupiliśmy z myślą o tym nowego peceta, to już wtedy, w 2013 roku, była to maszyna zdecydowanie budżetowa. I ta budżetowa maszyna była naszą główną platformą roboczą przez kolejnych 5 lat. To fakt, od mniej więcej 1,5 roku mamy jeszcze laptopa, który pod wieloma względami szalenie nam pomógł, nie tylko pozwalając nam normalnie pracować w mieszkaniu Smoka, ale też ogrywać w dwójkę nieco nowsze produkcje, ale jednak główny ciężar obliczeń wpadał od zawsze na tego wysłużonego peceta. W dniu zakupu kosztował nas on około 3000 zł. Najdroższym elementem składanego przeze mnie własnoręcznie zestawu był procesor i5 4440, czyli najtańsza, nowa, dostępna w owym czasie i5. Żeby zmieścić się w absolutnie sztywnym budżecie, musieliśmy więc wybrać tanią i właśnie dlatego szalenie popularną w tamtym czasie kartę graficzną GeForce 750 Titanium i tylko 4 GB RAM. I jedną kostkę, bo mieliśmy nadzieję, że w miarę szybko uda nam się dołożyć drugie tyle. Dołożyliśmy po 2 latach. Do tego tania płyta główna, Gigabyte B85M D3H, jeden dysk twardy o pojemności 500 GB i najtańsza obudowa. Nie był to może najsłabszy w owym czasie zestaw, ale z całą pewnością daleko mu było do czołówki wydajności z 2013 roku. A choć przez lata, z dużą pomocą widzów, udało nam się ten komputer stopniowo upgrade'ować, tak, że dziś siedzi w nim GeForce 1060 GTX, 16 GB RAM i dysk SSD i do grania jest on całkiem przyzwoity, nigdy nie była to szczególnie wydajna maszyna do pracy. Przy większych projektach program, którego używam do montażu, Vegas, działał na nim nieznośnie powoli i niestabilnie, zaś renderowanie najdłuższych filmów potrafiło zająć nawet 5 godzin. No i zgodzicie się chyba, że tworzenie przez 5 lat nie takiego znowu małego kanału na YouTubie, na jednym, tym samym, niezbyt wydajnym procesorze, to nie lada wyczyn. Ale niecałe 2 tygodnie temu era i5 na Zagrajniku dobiegła końca. Dzięki firmom Corsair, Computronic i Ubisoft dostaliśmy nowy komputer. I jeżeli jakiegoś peceta można nazwać tłuściochem, bydlakiem i skurczybykiem, to jest to właśnie on. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało przekazanie nam peceta, poczuć nieco cringe'u, zobaczyć, jak wygląda nasze stanowisko pracy i usłyszeć wywiad, jaki przeprowadził ze mną i ze Smokiem Arek z Computronic Gaming, koniecznie wbijcie na ich kanał. Link do filmu znajduje się w karcie i w opisie. Człowiek, który od 5 godzin siedzi, mówił i5 procesor, i5, przepraszam, no nie i5. Dobra. Choć w pecetach liczy się niby wnętrze, w przypadku tłuściocha, z angielskiego fatman, na początku omówimy wygląd. No bo sami tylko zobaczcie. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym nadmienić, że tłuścioch jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż w swojej pracowni zaprojektował go i w całości stworzył Staszek Tips Wiertelak. Jeżeli lubicie takie majsterkowanie, koniecznie wpadnijcie i na jego kanał. A więc ta wyglądająca na solidną, ciężką i żelazną rama obudowy faktycznie jest solidna, ciężka i żelazna. I mówiąc ciężka, mam na myśli, że rzeczywiście jest ciężka. Podobnie jak pozostałe elementy, obudowa została wizualnie postarzona, dzięki czemu wygląda mocno postapokaliptycznie. I wygląda też na to, że w pobliżu tego peceta ktoś dokonał jakiegoś brutalnego mordu, gdyż cały uwalany jest krwią. Świetne wrażenie robi front obudowy, przywodzący na myśl kratkę chłodnicy jakiegoś wyklepanego na pustkowiach samochodu. A wrażenie to potęguje tylko ta szmatka, która faktycznie poruszana jest przez podmuchy powietrza, wywoływane przez pracujące po drugiej stronie wiatraki. Całości dopełniają wiszące tu i ówdzie kości jakichś prehistorycznych stworzeń. Ale spokojnie, za życia były plastikowe, więc nic nie ucierpiało, by tłuścioch mógł powstać. Aha, na tych uchwytach na co dzień wieszamy masę rzeczy, które dotąd nie miały się gdzie podziać, jak kable czy słuchawki. Natomiast na komputerze leży stacja na dyski i dysk przenośny. Kwiatków tam nie stawiamy. Równie ciekawie PC wygląda w środku, bo jak to z Corsairem bywa, większość znajdujących się tam podzespołów podświetlona jest LEDami RGB. Co oznacza, że wszystkie one mogą świecić na dowolny kolor w dowolnej wybranej przez nas konfiguracji. Synchronicznie z klawiaturą, myszką i słuchawkami, które także mamy od Corsaira. No i jak widać, także w środku, do którego mamy swobodny wgląd, maszyna została odpowiednio postarzona, oczywiście by wyglądać postapokaliptycznie. Ale tłuścioch zasłużył na swoją nazwę nie tylko ze względu na wygląd, bo także jego podzespoły są, co tu dużo mówić, mocarne.
Na gamingowej płycie głównej Gigabyte Z390 Aorus Elite zamontowane są 4 kości pamięci Corsair Vengeance 8 GB, systemowy dysk SSD Corsair MP510 o pojemności 240 GB, a ten kolos tutaj to oczywiście GeForce 2070 RTX z 8 GB od Gigabyte'a. Całość wraz z potężnym systemem chłodzenia podpięta jest pod dający duży zapas mocy zasilacz Corsair AX850. Wisienką na szczycie tortu, sercem tłuściocha i z perspektywy naszej pracy najważniejszym podzespołem jest jednak procesor i7 9700K. Mówiąc krótko, to piekielnie wydajny kawałek krzemu, który 15-minutowy film składający się z kilkunastu warstw wędruje zaledwie 40 minut. Czyli pi razy drzwi 5 razy szybciej niż nasza wysłużona i5. Dzięki i7 możemy też w końcu przechwytywać obraz prosto z konsoli. Wcześniej klatkował, nawet pomimo użycia Avermedii, a także streamować w rozdzielczości Full HD i w końcu w porządnej jakości. Innymi słowy, w końcu możemy robić wszystko to, czym na co dzień zajmują się youtuberzy. Wygodnie, szybko i co najważniejsze, skutecznie. Jeżeli chodzi o testy wydajnościowe w grach, to na tym polu nie ma absolutnie żadnych niespodzianek. Wszystko co testowałem działa na najwyższych detalach, ze sporym zapasem klatek, niezależnie od tego co dzieje się na ekranie. A testowałem 2 świeże, piękne i wymagające gry, czyli Odyseję i oczywiście Far Cry New Dawn. I taki właśnie jest tłuścioch. Nawet nie wiecie, jak jesteśmy wdzięczni Corsairowi, Computronikowi i Ubisoftowi, że zdecydowali się podarować ten komputer właśnie nam. Jeszcze raz dziękujemy. I mamy nadzieję, że dzięki takiej maszynie na zagrajniku będzie jeszcze więcej, jeszcze lepszych materiałów. A jeżeli jesteście ciekawi, co stało się z naszym starym PC-tem, to został z nami jako druga maszyna, na której będzie grała Smok. Bo ostatecznie do grania nadaje się on całkiem nieźle, nawet jeżeli w pracy jest średnio wydajny. No i wiecie, o zasłużonych bohaterów się dba, a na tym staruszku powstała w końcu większość zagrajnika. To tyle na dziś. Piszcie w komentarzach, na jakich wy pracujecie komputerach, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!